Uszanowanie YouTube. Może tego nie widać za oknem, ale wielkimi krokami zbliża się sezon startowy i w związku z tym postanowiłem, że nagram dla Was taki krótki film o biegowym savoir-vivre, czyli takiej etykiecie biegacza. Ja nazywam się Mariusz, kanał nazywa się W Dreadach przez świat i zapraszam na intro. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość. Pierwsza kwestia to taka dotycząca zarówno treningów, jak i też zawodów, czyli bieganie w słuchawkach, bieganie ze słuchawkami. Osobiście ja, jak widzicie na filmach zresztą, biegam bez słuchawek, ale zupełnie nie mam nic przeciwko bieganiu ze słuchawkami, bo sam kiedyś też biegałem w słuchawkach, ale trzeba to robić delikatnie, rozważnie, z głową, że tak powiem. No po prostu nie słuchajcie tej muzy na pełny regulator. Oczywiście biegajcie sobie w słuchawkach, no ale tak, żeby wiedzieć, co się dookoła Was dzieje. Zdarzało się na zawodach, że widziałem osoby, które biegły za słuchawkami, a jechał na przykład ktoś wózkiem, bo też są biegacze na wózkach, im się zazwyczaj robi taki korytarz bezpieczeństwa, a ta osoba, jak ktoś jak jest właśnie w słuchawkach, no to nie słyszy tych ostrzeżeń, jak to jest, tak wiecie, muzyka na maksa i nie robi tego korytarza. Dlatego to jest z tego względu przydatne na zawodach, a tak na treningu, no to dla bezpieczeństwa, czy jakieś samochody, czy po prostu jak, nie wiem, ludzie Was przed czymś ostrzegają, nie wiem, jak na kreskówkach, spadają z pianino. To oczywiście żart, ale no biegajcie z takim poziomem głośności, żeby słyszeć, co się dzieje dookoła. A teraz dwa takie segmenty dla osób korzystających z bieżni lekkoatletycznej. Pierwsze, na bieżni biegamy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli mówiąc po prostu w lewo. Jak byliście kilka razy już na bieżni, to pewnie zauważyliście, że wszyscy właśnie lecą w lewo. Też jak na przykład olimpiadę oglądaliście w telewizji, tę letnią, nie zimową, to też biegają ludzie w lewo i tak to się ogólnie przyjęło, że biegać na bieżni w lewo i to jest bezpieczniejsze dla wszystkich i wygodniejsze dla wszystkich. A druga kwestia związana z bieżnią, no to jest to, że jeśli macie taki wolniejszy trening, takie luźne rozbieganie, no to nie zajmujcie pierwszego toru, bo na bieżni często gęsto ludzie właśnie robią sobie treningi tempowe, jakieś interwały na tym pierwszym torze i będą musieli Was omijać, nie? Ja też zazwyczaj chodzę na bieżnię, to jakieś te interwały robię i część ludzi omijam. Dlatego jeśli biegacie luźno i widzicie, że ktoś jest na bieżni, no to zajmijcie sobie drugi tor, trzeci, ten troszkę dalszy. Myślę, że to wiele w Waszym treningu nie zmieni. Tutaj taka ciekawostka co do torów, one nie są równe, tylko wewnętrzny ma 400, a każdy kolejny 7,2 metra. Dlatego dostaniecie takie bonusowe metry, a innym no nie będziecie przeszkadzać w treningu. Oczywiście, jeśli nikogo nie ma, no to śmiało możecie zajmować ten pierwszy tor, jeśli nikt nie robi treningu tempowego wtedy, ale tak to dla bezpieczeństwa, o piesek, dla bezpieczeństwa, dla wygody Waszej i innych biegaczy
przy wolnych treningach zajmujcie te zewnętrzne tory. Czas na segmenty poświęcone zawodom, a tutaj chyba najlepiej zacząć od stref startowych, czyli od tego miejsca, gdzie wszyscy biegacze gromadzą się przed biegiem. Jedna ważna rzecz w strefach, no to po prostu ustawiajcie się w takich strefach, których czasy są dla Was realne. No jak wiecie, może nie każdy, ale wiele dużych biegów, na przykładzie teraz powiem półmaratonów, ma strefy startowe. Powiedzmy, elita poniżej godzina 30, poniżej godzina 45, poniżej 2 godzin i tak dalej, i tak dalej. I jeśli przykładowo z treningu Wam wychodzi, że półmaraton powinniście przebiec w 2 godziny, czy tam nie wiem, może w godzinę 57 i nic nie robiliście w kierunku tego, to znaczy nie robiliście jakichś treningów szybkościowych, interwałów i tak dalej, żeby przebiec półmaraton na godzinę 45, no to nie ustawiajcie się w tej szybszej strefie, bo po pierwsze ludzie będą musieli Was wyprzedzać, a jak wiecie, biegąc cały czas prosto zużywa się mniej energii niż tak slalomem, wyprzedzając różnych biegaczy czy jakieś inne elementy na trasie. No i swoją drogą też ja nie lubię generalnie, jak mnie wyprzedza bardzo dużo osób. No nie jest to przyjemne uczucie, więc podejrzewam, że Wy możecie mieć podobnie. Dlatego dla Waszego większego komfortu i dla komfortu innych biegaczy ustawiajcie się w takich strefach, które odpowiadają Waszemu aktualnemu wytrenowaniu. Kolejna rzecz odnosząca się do biegów, do startów w zawodach, no to jest to, że jak na przykład rozwiąże Wam się but na trasie, albo jak dobiegacie do pit stopu, czyli tego punktu z wodą, z jakimś jedzonkiem, to postarajcie się nie zatrzymywać nagle na trasie, no bo po prostu ktoś biegnący za Wami może na Was wpaść, potem kolejny i wiecie, pójdzie takie domino z biegaczy. No oczywiście żartuję, takiego domina pewnie nie będzie, no ale tak z 2-3 osoby mogą się przez to wywrócić, włącznie z Wami, a raczej chyba wolelibyście tego uniknąć. Dlatego zanim się zatrzymacie, to spójrzcie, czy ktoś biegnie za Wami, jeśli tak, to w jakiej odległości, czy idealnie po tym samym torze ruchu, czy bardziej w lewo, bardziej w prawo, no czy po prostu możecie bezpiecznie się zatrzymać. Co do buta, no to polecam sobie odbiec w lewo, czy w prawo do krawędzi, tamtego buta zawiązać, a przy pit stopach to też pamiętajcie, że one często są bardzo długie i nie musicie się zatrzymywać już na samym początku. Możecie jeszcze przebiec te 5-10 metrów i wziąć sobie pićko kawałek dalej i tam nawet też się zatrzymać. Już będzie mniej gęsto. A tutaj kurczę, jaki lód te mrozy miały już puszczać. O co chodzi?
I ostatni punkt z mojego dzisiejszego biegowego marudzonka. Też odnośnie zawodów. I tutaj bardziej to mnie boli jednak na biegach górskich. Otóż ludzie drodzy, biegacze drodzy, ja was proszę, nie śmierćcie poza wyznaczonymi punktami. Nie śmierćcie na całej trasie. Zazwyczaj na zawodach. No wiadomo, pije się coś tam z kubeczków, jakiegoś żela się zje, czy jakiegoś, nie wiem, batona, inne rzeczy. I spoko. Całkiem normalne, naturalne jest wyrzucanie śmieci po tym przy pit stopach, przy tych punktach, gdzie te rzeczy dają. Turbokulturka w ogóle jest, jak to się tam wyrzuca do śmietników, ale wiem, że im bardziej człowiek zmęczony, tym gorzej trafić. Ale tak czy siak, te śmieci, jeśli już wyrzucacie, to wyrzucajcie przy punktach. Też nie pod nogi innym biegaczom, tylko raczej z boku trasy i dość blisko wolontariuszy, których zadaniem jest tego zbieranie. A jeśli bierzecie sobie coś na trasę, no to nie wyrzucajcie tego po całej trasie, no bo raczej marne szanse są, żeby wolontariusze po pierwsze wszystko zebrali z trasy, bo zanim oni do tego dojdą, to już wiatr to w cholerę rozniesie. A jak to jest w ogóle bieg jakiś górski w lesie, no to nie daj Boże, jakieś zwierzęta do tego się dobiorą, zaczną to jeść i tak dalej. Wtedy lepiej albo jak jesteście w mieście podczas biegu ulicznego, to wyrzućcie to, nie wiem, przy przystanku, czy po prostu do jakiegoś śmietnika miejskiego. A jak nie ma takiego miejsca, no to schowajcie sobie ten papierek do kieszeni. Naprawdę, ja was bardzo proszę. A w górach to już w ogóle. Pamiętam chyba w zeszłym roku, albo 2 lata temu, Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich wrzucił zdjęcie, ile śmieci zebrali z lasu, z trasy. Jak znajdę, to wam je teraz tutaj wrzucę, żebyście sami zobaczyli, o czym mówię. Dlatego pamiętajcie, śmieci są lżejsze od pełnych opakowań. Jeśli mieliście siłę te pełne opakowania nosić, to śmieci też będziecie mieli. A to raczej nie wpłynie na wynik waszego biegu. To wam gwarantuję. I tym sposobem zbliżamy się do końca filmu. Ja oczywiście za oglądanie wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że chociaż część tych porad do czegoś wam się przyda. A jeśli chcecie zobaczyć jeszcze jakiś mój film, no to jestem pewien, że YouTube o tutaj coś fajnego wam pokaże. Dzięki, na razie, cześć.